Nasza podróż śladami faktów przenosi nas teraz dalej na zachód, do Afryki Północnej, zwanej Magrebem, oraz na Półwysep Iberyjski, który muzułmanie nazwali Al-Andalus. To tutaj mit nawracania mieczem zderza się z najbardziej fascynującymi danymi demograficznymi i społecznymi. Spójrzmy na mapę Afryki Północnej w VII wieku. Od Libii po Maroko rozciągał się pas ziem zamieszkany przez 5 do 7 milionów ludzi. Większość stanowili rdzenni Berberowie, czyli Amazigh. Bizancjum kontrolowało jedynie wąski pas wybrzeża i kluczowe miasta jak Kartagina. Ich władza była krucha. Opierała się na garnizonach liczących od 100 do 150 tysięcy żołnierzy i urzędników. To znowu ta sama matematyka. Mniej niż 3% populacji próbowało zdominować miliony. Tu także ludność była wycieńczona bezwzględnymi podatkami pogłównymi, gruntowymi oraz konfiskatami mienia. Co więcej, regionem targały krwawe konflikty religijne. Bizancjum prześladowało donatystów, lokalny nurt chrześcijaństwa, który nie uznawał zwierzchnictwa Konstantynopola. Dla wielu Berberów i donatystów muzułmanie nie byli najeźdźcami, lecz siłą, która zniosła bizantyjski ucisk religijny i podatkowy. Kiedy w 670 roku Uqba ibn Nafi zakładał Kairouan, a później Hasan ibn an-Nu'aman i Musa ibn Nusayr kończyli proces ekspansji, ich armie liczyły łącznie zaledwie 20 do 40 tysięcy żołnierzy. Czy ta garstka ludzi naprawdę mogła siłą nawrócić 7 milionów wojowniczych Berberów? You tell me. Oczywiście, że nie. Statystyki z Cambridge History of Africa pokazują, że w roku 700 muzułmanie stanowili tylko 5 do 10% ludności. Islam rozprzestrzeniał się tu jednak szybciej niż w Egipcie. Dlaczego? Z powodu struktury plemiennej. Gdy liderzy plemion dostrzegali korzyść z nowego systemu, czyli wolność kultu, niższe podatki i możliwości służby w administracji, całe klany podążały ich śladem. To była zmiana dobrowolna i często pragmatyczna. W roku 711 niewielka flota pod wodzą Tarika ibn Ziyada przeprawiła się przez cieśninę, która do dziś nosi jego imię – Gibraltar. Jego armia liczyła od 7 do 12 tysięcy żołnierzy, głównie świeżo upieczonych muzułmańskich Berberów. Mieli przeciwko sobie królestwo Wizygotów rządzące 6 milionami ludzi. I tu pojawia się kluczowe pytanie, jak 12 tysięcy ludzi mogło przejąć niemal cały Półwysep w ciągu zaledwie 7 lat. Odpowiedź kryje się w nieco mrocznej sytuacji wewnętrznej Hiszpanii. Wizygońska elita była obca. To germańska mniejszość, która dopiero niedawno, na trzecim soborze w Toledo w 589 roku, porzuciła arianizm na rzecz katolicyzmu, by przypodobać się lokalnej ludności. Jednak ich rządy były opresyjne, zwłaszcza dla mniejszości żydowskiej. Żydzi w państwie Wizygotów byli poddawani przymusowym chrztom, konfiskatom mienia, a nawet odbierano im dzieci, by wychować je w wierze chrześcijańskiej. Dla wielu mieszkańców Hiszpanii, a zwłaszcza dla prześladowanych Żydów, muzułmanie okazali się wybawicielami. Dzięki temu armia muzułmańska nie musiała zdobywać każdego miasta siłą, wiele z nich poddawało się na mocy oficjalnych traktatów pokojowych. Najlepszym przykładem jest dokument znany jako traktat Studmir z 713 roku. Nazwa pochodzi od imienia wizygockiego hrabiego Teodomira, którego Arabowie nazywali Tudmirem. Hrabia zawarł z muzułmanami umowę, która stała się wzorcem dla całego regionu. W tekście traktatu, który przetrwał do naszych czasów, czytamy jasne warunki. Jego poddani nie zostaną zabici, ani wzięci do niewoli. Ich kościoły nie zostaną spalone, a ich przedmioty kultu nie zostaną odebrane. Ich wiara nie będzie zwalczana. Muzułmanie oferowali coś, co było wtedy ewenementem. Pełną ochronę życia, mienia i wolność religijną w zamian za umiarkowany podatek dżizję. Dla przeciętnego mieszkańca Półwyspu zmiana władzy oznaczała koniec mrocznych prześladowań wizygockich i powrót do stabilizacji. To właśnie te kontrakty społeczne, a nie brutalna siła, otworzyły islamowi drogę do serca Europy.